Nic trudnego, by wierzyć Bogu. Jedyną trudną rzeczą jest pokonać siebie i uwierzyć, że Bóg kocha Cię wystarczająco mocno, by Cię błogosławić, by Ci pomóc, by zrobić to, co powiedział, że zrobi. Wielu ludziom łatwo przychodzi wierzyć w to, że Bóg jest dobry, że ma wszelką moc uczynić to, co potrzeba. Problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy myśleć o tym, dlaczego Bóg miałby nas błogosławić. Kluczową sprawą, podstawą chrześcijaństwa jest zrozumieć, że nie możesz zrobić nic, by zasłużyć na to, co Bóg dla Ciebie robi. Kiedy to masz ułożone, stajesz się kandydatem, by Bóg mógł zrobić coś dla Ciebie. To jest podstawowy aspekt łaski. Nie chodzi o to, by żyć tak jak świat, robić to, co nam się podoba. Chodzi o to, że Bóg nie zalicza Ciebie jako podstawy do tego, że coś zrobi. To, co się dla Niego liczy, to Jezus. To, co Jezus zrobił. To, co zrobił na krzyżu. To, co zrobił dla nas. To jest podstawą wiary w Boga i powodem, dla którego Bóg może nas błogosławić. Na początku chcę zapodać Wam parę rzeczy. Jakiś czas temu, kiedy rozmyślałem o tym temacie, a mam taki zwyczaj, że kiedy napotykam coś, czego do końca nie rozumiem, co znaczy, lub mam jakieś pytania co do tej rzeczy, zatrzymuję się i pytam Boga, co to znaczy. What it means, or I have a question about it, I'll just stop and I just say, what does that mean? And I just ask God, what does it mean? To zabawne, ale Bóg daje mi teologiczne odpowiedzi. Znajduję je czasem w jakiejś teologicznej książce lub w jakimś dobrym chrześcijańskim poradniku. To zazwyczaj są rzeczy bardzo podstawowe i proste. Even a good Christian information book, something like that. It's almost always something very basic and very simple. Zacząłem więc pytać Boga, co to znaczy wierzyć. Co to znaczy? Jego odpowiedź była taka. Musiałem się zatrzymać i ją zapisać. Wierzyć to wziąć coś, co ktoś powiedział, za fakt. Przejść ponad przyszłością, ponad przeszłością, wziąć to jako pewnik. Ktoś to powiedział, to jest fakt. Usłyszycie parę stwierdzeń, które pewnie ode mnie słyszeliście już. Jedno z nich to, jeśli będziesz chodził w wierze, za każdym razem, kiedy będziesz musiał uwierzyć Bogu w jakiejś sprawie, uzdrowienie, finanse, czy jakiejkolwiek innej dziedzinie, będziesz musiał dojść do miejsca, w którym po prostu będziesz musiał mieć to ugruntowane. Musisz zdecydować. To jest już wykonane. Bóg już się tym zajął. Bóg powiedział, nie ma żadnego co jeśli odnośnie tej sprawy. Nie ma może tak, może inaczej. Chodzi o Boże Słowo i ono jest ugruntowane. Większość ludzi, mówiąc szczerze, nigdy do tego miejsca nie dochodzi. Większość ludzi czyta Boże Słowo, mówi tak, wierzę w to, wierzę Bożemu Słowu, wierzę Biblii, wierzę, ale... I to ale sprawia, że mają problem. Często mówią, ale nie widzę tego, nie czuję tego, albo ciągle nie jestem przekonany. Będziemy się przyglądać dziś niektórym tym stwierdzeniom, bo o każdym z nich Biblia naucza. Jeśli chodzi o wiarę, zawsze wszystko skupia się na jednej osobie, na Abrahamie. Well, it always goes back to one main person, and that is Abraham. Abraham po pierwsze nie był Żydem. Technicznie bliżej mu do Persa, ale jeśli popatrzymy na Abrahama, był on poganinem, nie Żydem, a jednak Bóg zbliżył się do niego. On sam niekoniecznie szukał Boga, a Bóg go wybrał. Wierzę, że miał on serce, które było nastawione na szukanie prawdziwego Boga. Był na to otwarty. I Bóg przemówił do niego i Abraham zdecydował się uwierzyć Bogu. Zaraz przyjrzymy się jednemu konkretnemu wersetowi. Chcę wam dać odniesienie do niego. Rzymian, rozdział 4, werset 16. Tak więc dziedzictwo jest z wiary, aby było z łaski i żeby obietnica była niewzruszona dla całego potomstwa. Nie tylko dla tego, które opiera się na prawie, ale i dla tego, które jest z wiary Abrahama. Zauważyliście to? Because he says here in verse 16, therefore it is of faith, that it might be by grace, to the end the promise might be sure to all the seed, not
to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham. Now you get that? Which is of the Wiary faith Abrahama, of Abraham, który jest ojcem nas who is wszystkich. the father of us all. Jak napisano, teraz cytuję to, co zostało powiedziane Abrahamowi. Ustanowiłem Cię ojcem wielu narodów przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak jakby były. To jest bardzo znany werset. Mówi on o wierze. Dojdziemy do tego jeszcze. Chodzi o to, że wiara wypowiada. Jeśli wiara nie mówi, nie ma jej. Wiara zawsze mówi. Dojdziemy do tego za chwilę. Wiara nie mówi o tym, co widzi. Wiara mówi o tym, czego jeszcze nie ma. Dlatego powołuje do bytu to, czego nie ma. Zaraz będziemy o tym więcej mówili. Dalej w wersecie 18 czytamy. On to wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziano. Takie będzie Twoje potomstwo. Abraham więc uwierzył Bogu. To jest bardzo proste. Werset 19. A nie będąc słabym w wierze, nie zważał na swoje już obumarłe ciało, bo miał około 100 lat, ani na obumarłe łono Sary. I werset 20 kluczowy. I nie zachwiał się z powodu niewiary w obietnicę Boga. Słyszeliście to? Nie zachwiał się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się wiarą i zauważcie, oddał chwałę Bogu. Oddawanie Bogu chwały jest jednym z aspektów bycia mocnym w wierze. Jak oddajesz Bogu chwałę? Wychodzi ona z Twoich ust. To jest uwielbienie, zdolność wypowiadania tego, co Bóg już obiecał i to, co się spełniło. Mówisz tak, jakby to się już wypełniło. Teraz werset 21. Mając zupełną pewność. Zauważcie, nie częściowo. On nie chwiał się tam i z powrotem. Jednego dnia na górze, drugiego na dole. Poczuwając, o tak, Bóg to uczyni. O nie, Bóg tego nie uczyni. Może to zrobi, może tego nie zrobi. Nie twierdzę, że Abraham nie przechodził żadnych huśtawek emocjonalnych. Przechodził. Tak naprawdę, kiedy Bóg obiecał mu, że będzie ojcem wielu narodów, próbował wypełnić tę obietnicę w ciele. Z tego powodu do dziś zmagamy się z problemami Bliskiego Wschodu. And because of that, we still have all the trouble that we have in the Middle East today. Mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić, i dlatego poczytane Mu to zostało za sprawiedliwość. On uwierzył Bogu, miał zupełną pewność. Zauważcie, niektóre z tych zwrotów. Mając zupełną pewność. Tak jak mówiłem, nie częściowo, nie podstawową pewność, nie jakby pewność. Mając zupełną pewność. To znaczy w normalnym języku, że jeśli ktokolwiek przychodził do Abrahama i mówił mu, wiesz, możesz adoptować dziecko. Abraham wypowiadał uwielbienie do Boga i mówił o rzeczach, których nie było, tak jakby już były. I gwarantuję wam, że wyglądał na upartego, wyglądał na takiego, który się nie podda, nie wycofa. Ludzie najprawdopodobniej uważali go za szaleńca, ale on się nie wycofał.